Witam! Zapraszam na tort Dakłas, najpopularniejszy deser bezowy z daktylami, orzechami i wyśmienitym kremem z karmelem i bakaliami. Cudo! Zapraszam! Zaczniemy od przygotowania dzień wcześniej bezy. Oto składniki. Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. To jest bardzo ważne. Na papierze do pieczenia rysujemy 2 kółka na 2 bezy o średnicy 22 cm. Papier odwracamy na drugą stronę. Blaszkę lekko natłuszczamy, aby papier nie przesuwał się podczas robienia bezy. Drugą blachę również natłuszczamy i przyklejamy papier z narysowanym kółkiem. Teraz możemy rozpocząć przygotowanie bezy. Misa, w której będziemy miksować białka, musi być idealnie czysta i sucha i bez śladu tłuszczu. Wlewamy 6 białek w temperaturze pokojowej. Miksujemy na wolnych, potem na szybszych obrotach. Kiedy białka dobrze się spienią, zaczynamy wsypywać bardzo drobny cukier, w sumie 380 gramów. Wsypujemy po 1 łyżce i miksujemy na średnio szybkich obrotach przez około 10 sekund między jedną a kolejną łyżką cukru. I tak postępujemy, aż wsypiemy cały cukier. W czasie miksowania wyłączamy mikser i zgarniamy łopatką ewentualny cukier i pianę z boków misy. Po wsypaniu cukru miksujemy jeszcze przez około 6 minut. Jeżeli używamy ręcznego miksera, przez około 8-10 minut. Piana jest już lśniąca i sztywna. Teraz wlewamy 1 łyżeczkę soku z cytryny i miksujemy przez około 1 minutę, już wolniej, aby wymieszać pianę z sokiem z cytryny. Do piany dodajemy teraz po pełnej garści posiekane orzechy włoskie i pekan i pokrojone daktyle. Mieszamy delikatnie i zdecydowanie ruchem od dołu ku górze. Następnie połowę piany nakładamy na pierwszą blaszkę z papierem. Ja zważyłam pianę i podzieliłam ją na 2 połowy. Staramy się nie wyjść poza narysowane kółka, wówczas nasze blaty będą jednakowe. Jeżeli możesz, napisz mi w komentarzach, z jakiego miasta mnie oglądasz. Jestem bardzo ciekawa. Kiedy 2 blaty bezowe są już przygotowane do suszenia, wkładamy je do wcześniej nagrzanego piekarnika do 160 stopni. Po 20 minutach obniżymy temperaturę do 90 stopni. Proszę dokładnie przeczytać wskazówki. Ja włożyłam 2 blachy naraz, zachowując między nimi odstęp. Co pół godziny zamieniam ich pozycję. Tę z góry wkładam na dół, a tę z dołu na górę. Następnego dnia przygotowujemy krem do naszego tortu. Oto składniki, które powinny być bardzo zimne. Najpierw rozpuszczamy dowolną czekoladę. Brudzimy nią podkładkę pod tort lub duży talerz, na którym będziemy podawać tort, aby się nie przesuwał. Jak widzisz, beza jest lekko zabrązowiona. Blat smarujemy rozpuszczoną czekoladą. Do kremu używamy serka mascarpone, który powinien być zimny i dobrej jakości. 250 gramów. Miska, w której robimy krem, powinna być również zimna. Ja ją trzymam 30 minut w zamrażarce. Wlewamy zimną śmietanę, 250 gramów. Zaczynamy miksować powoli, potem coraz szybciej, aż do najszybszych obrotów. Miksujemy przez kilka minut. Krem robi się już gęsty, już widać wyraźne ślady widełek. Możemy więc dodać 200 gramów kajmaku. Kajmak również jest zimny. Dodajemy na 3 razy i miksujemy na szybkich obrotach. Teraz sprawdzę konsystencję kremu. Jeszcze 20 sekund.
Teraz krem jest idealny, aksamitny, puszysty i stabilny. Do kremu nie wsypujemy cukru, bo kajmak jest już bardzo słodki. Do kremu wsypujemy pokrojone orzechy i daktyle. Mieszamy dokładnie. Teraz kremem napełniamy rękaw cukierniczy. Jeżeli nie masz rękawa, posłuż się łyżką. Nie ma problemu. Cały krem nakładamy na bezę. Jeżeli zrobisz ten tort, napisz w komentarzach, jak smakował, ale jestem pewna, że zachwycisz swoich gości i bliskich. Na kremie ostrożnie kładziemy drugi blat bezowy. Leciutko przyciskamy i posypujemy kakao. Gotowy tort Dakwas wkładamy do lodówki, aby się przegryzł. Kroimy go przed samym podaniem. Przechowujemy do 2 dni w lodówce, ale gwarantuję Ci, że zniknie wcześniej, bo jest niesamowicie smaczny, taki jak z cukierni Sowa. Zapraszam na następne przepisy. Ciao, ciao!